Cześć, zobaczcie, a my sobie stoimy w kaloszach i można by pomyśleć, że jesteśmy na jakimś mokradle, ale zaraz Wam pokażę, gdzie tak naprawdę jesteśmy. Jesteśmy mianowicie na dachu i to jest dach właśnie tak zwany multifunkcjonalny lub dach bagienny. No i dzisiaj będę chciał go omówić. To jest dach, który był zbudowany około 5 chyba czy 6 lat temu. Braliśmy udział w tej budowie, dostarczaliśmy tutaj złoża filtracyjne. No i po tych 6 latach sobie sprawdzimy, jak to wygląda i jak to funkcjonuje. Tu zobaczcie, cały czas jesteśmy w wodzie. Dach jest zaizolowany, ale to za chwilę będziemy o tym rozmawiać. No i widzicie, tam jest boisko, a my jesteśmy tutaj na dachu. No to idziemy sobie zobaczyć co i jak. Wytworzył nam się po tych 6 latach taki szuwar przewagą tużycy. Mamy dosyć dobrą jakość wody. W tych miejscach, gdzie nie ma tużycy, zobaczcie, pojawiają się takie typowo rośliny podwodne. Tutaj mamy rdestnice, to pływające. Ale bardzo dla mnie zaskakujące jest to, że zobaczcie, mamy tutaj w tym miejscu kolonie ramiennic. A jak wiecie, ramiennica to jest glon wskaźnikowy, który występuje w bardzo czystych zbiornikach. Także wytworzył nam się tutaj bardzo ciekawy biotop, który podnosi bioróżnorodność. No i to, że mamy tą ramiennicę, naprawdę to podkreśla. Mamy również tutaj lilie, no ale one wyglądają źle. Zresztą jest już koniec września, a więc nie wiem, czy one kwitły, czy nie. Generalnie też żyją, ale ramiennica jest naprawdę bardzo cennym odkryciem, świadczącym o wysokiej jakości tej wody. Tego rodzaju dachy mają sporo różnych funkcji. Oczywiście funkcję retencyjną, dlatego że gromadzimy wodę bezpośrednio w miejscu jej powstania, a więc odchodzą nam różnego rodzaju instalacje na dole, albo przynajmniej są ograniczone, dlatego że takie dachy również działają z rezerwuarami, z cysternami na dnie do uzupełniania wody w czasie suszy, ale również to wytworzenie biotopu wodnego na budynku w środku miasta. Bo nie wiem, czy mówiłem, jesteśmy w Markach, w Mareckim Centrum Edukacji i Rekreacji. Także zwiększenie tej bioróżnorodności jest bardzo cenne. Tu jest mnóstwo na pewno owadów, ptaki piją, no i te gatunki, które nam jak gdyby to zasiedlają. Bardzo często mamy obawy i zapytania, co z tą wodą na dachu, czy ona jest kłopotliwa. I tutaj jest dzisiaj ze mną kolega Roman Kwiatkowski, przedstawiciel firmy, która dostarczyła hydroizolację do tego zbiornika, no i powie parę słów na temat samej hydroizolacji. Dzień dobry, jestem przedstawicielem działu technicznego firmy Holcim marki Elevate, która dostarczyła materiały do izolacji wodochronnej tego dachu. Na tym dachu izolacja wodochronna została zrobiona z membrany Ultrafly TPO o grubości zaledwie 1,1 mm. Membrana Elevate Ultrafly TPO jest wyjątkową membraną, dlatego że jest to materiał termoplastyczny, który został zrobiony z polimeru polipropylenowo-etylenowego, czyli polipropylenu i gumy syntetycznej, dzięki czemu zachowuje elastyczność przez cały okres swojego życia. Nie zawiera więc żadnych plastyfikatorów, elementów, które mogłyby się uwalniać do środowiska, nie zawiera chloru, więc w całym okresie życia jest obojętna praktycznie dla funkcjonowania w środowisku.
cały czas jest poddawana oddziaływaniu wody. W związku z tym możemy powiedzieć, że ta membrana jest sprawdzona w okresie jej funkcjonowania od 2019 roku na tym dachu w bezustannej próbie wodnej. W związku z tym zamarzanie, rozmarzanie, widzimy, że zamarzanie, rozmarzanie wody, jej zaleganie nie powoduje żadnych utraty właściwości membrany Ultraply TPO na pokryciu dachowym i zapewnia szczelność tego dachu. Okej, w razie czego jakieś naprawy, modyfikacje są oczywiście możliwe, tak? System na to pozwala, prawda? Tak. Ta membrana jest stosowana na dachach od 1996 roku i jak zaobserwowaliśmy w naszych badaniach technicznych po ponad 20 latach jej funkcjonowania, w każdym czasie możemy dokonywać jakichś modyfikacji, napraw lub uzupełniania elementów. Ta membrana, tak jak powiedziałem, jest membraną termoplastyczną. Niektóre membrany termoplastyczne w okresie funkcjonowania tracą swoje zdolności plastyczności i termoplastyczności, natomiast membrana Ultraply TPO cały czas zachowuje swoje właściwości praktycznie takie, jakie ma na początku swojego funkcjonowania. Okej, tu pokażemy kilka detali, które jak gdyby zobrazują to, że montaż różnego rodzaju instalacji na dachu, fotowoltaik, wywiewów, odgromników jest możliwe, prawda? Membrana TPO jest materiałem, który zawiera pewne elementy systemowe. Sama membrana TPO jest zbrojonym materiałem, potrójnie tkaną włókniną poliestrową. Dzięki temu mamy bardzo wysoką, ponadprzeciętną wytrzymałość mechaniczną, ale do obróbek detali stosujemy membranę niezbrojoną Ultraply Unsupported Flashing, dzięki której możemy wykonać na przykład takie elementy obróbkowe, jak tutaj widzimy, systemu elementu asekuracyjnego z membrany z zabezpieczeniem tutaj pierścienia. Dokładnie. I tutaj obok mamy, zobaczcie, też mamy taki element. My cały czas chodzimy w wodzie, także to jest też super uczucie. Jesteśmy na dachu, a chodzimy w wodzie. No i zobaczcie, uziemnienie, odgromnik, prawda? Przejście jakieś. I też zabezpieczony membraną Ultraply TPO Unsupported Flashing, tutaj z zakończeniem, doszczelnieniem GP Sealant. No, także tak to zobaczcie wygląda. Naprawdę bardzo ciekawe rozwiązania, warte stosowania. Te wszystkie aspekty techniczne jak najbardziej do przeskoczenia przez każdego projektanta. My zajmujemy się oczywiście tymi rzeczami biologicznymi, tymi usługami ekosystemowymi, gdzie ten dach widać po prostu, jak on tutaj nam super pracuje. Tutaj zobaczcie, mamy trochę pałki wąskolistnej. Z tego co pamiętam, tutaj są takie siedliska. Mówię, Tużyca zdominowała tutaj to siedlisko. Niemniej jednak no, wytworzyło się taki typowy szuwar, mokradło. Pod spodem mamy kruszywo. Jest to nasze kruszywo naszej produkcji, które zostało tak dobrane, aby pomagać tym roślinom po prostu w czasie wegetacji. To kruszywo ma też wiele innych zalet, ale to gdzieś tam o tych naszych kruszywach warto stosować wyspecjalizowane właśnie kruszywa. Zobaczcie, tutaj mamy takie stanowisko też łączeń baldaszkowy, najprawdopodobniej zaschnięty już, ale widać, no i ten ogrom tego glona, czyli ramiennicy. Wszędzie, we wszystkich wolnych miejscach możemy go tutaj spotkać. Jeszcze powiem Wam, do czego to służy. Tutaj zostało, ponieważ jest to szkoła, jest to centrum edukacji, rekreacji, to jest taki trap, który pozwala przeprowadzać takie wycieczki edukacyjne właśnie po mokradłach, tak? Tutaj więcej życia na pewno jest latem, kiedy kwitną rośliny typu, z tego co pamiętam, były krwawnice. Na pewno wtedy można zaobserwować dużo więcej owadów. Niemniej jednak też w tym momencie na pewno tutaj mamy jakieś życie. Jestem ciekawy, pewnie będziemy pokazywać jeszcze latem, w czerwcu, czy mamy zooplankton, jaki mamy zooplankton, ale to jak gdyby też wykazaliśmy w badaniach, które robiliśmy z Uniwersytetem Łódzkim,
że na takich wprawdzie małych modelach taki plankton się pojawił. Zapraszamy do współpracy. Takie dachy funkcjonują. Jest to pierwszy dach w Polsce w ogóle. Systemy, które magazynują wodę na dachu, konkurencyjne, nie uwzględniają w ogóle jej uzdatniania, nie uwzględniają budowania tego rodzaju biotopów, które poprzez ekotony stają się naprawdę wyznacznikiem podnoszenia bioróżnorodności. Dzięki bardzo za dziś. Na razie.